Magia w Gothic Remake potrafi całkowicie zmienić sposób prowadzenia rozgrywki. Niektóre zaklęcia są tak potężne, że pozwalają bez większych problemów rozprawiać się z całymi grupami przeciwników. Inne sprawdzają się tylko na początku gry, a wraz z kolejnymi rozdziałami stopniowo tracą swoją skuteczność. Są też takie, których istnienie trudno w ogóle usprawiedliwić. W tym materiale ocenię wszystkie najważniejsze zaklęcia i umieszczę je w tierach od S do D. S-tier zarezerwowany jest dla czarów najmocniejszych i najbardziej przydatnych. A-tier to zaklęcia bardzo dobre, ale posiadające pewne ograniczenia. W B-tierze znajdą się czary solidne, lecz wyraźnie sytuacyjne. C-tier przeznaczony jest dla zaklęć słabych lub przydatnych tylko w konkretnych momentach. Natomiast D-tier to czary praktycznie bezużyteczne. Zaklęcia podzielimy według ich rodzaju. Zaczniemy od magii ognia. Następnie przejdziemy do magii wody, do której zaliczymy również lód i błyskawice. Później zajmiemy się magią umysłu, zaklęciami użytkowymi, magią przywołania oraz magią śmierci. Zobaczmy więc, które runy naprawdę zasługują na miejsce na pasku szybkiego wyboru, a które najlepiej od razu wrzucić do skrzyni. Zaczynamy od domeny Inosa, czyli magii ognia. Ognista strzała to jedno z pierwszych zaklęć, do których otrzymujemy dostęp. Kosztuje zaledwie 1 punkt many na sekundę. Zadaje obrażenia od ognia i podpala trafionych przeciwników, przez co jeszcze przez pewien czas tracą oni zdrowie. Pocisk posiada również niewielki obszar działania. Jeżeli kilku przeciwników stoi blisko siebie, możemy trafić ich jednocześnie. Zaklęcie jest łatwe do zdobycia i przez pierwsze rozdziały potrafi być wręcz absurdalnie skuteczne. Ognista strzała bez problemu przeprowadzi nas przez pierwszy i drugi rozdział. Można jej używać także w trzecim, ale później zaczyna wyraźnie tracić swoją moc. Przeciwnicy posiadają coraz więcej punktów życia i lepsze odporności, przez co potrzeba znacznie więcej czasu, aby ich pokonać. To jedno z najlepszych zaklęć dostępnych we wczesnej fazie gry, ale nie zachowuje swojej skuteczności aż do samego końca. Dlatego ognista strzała trafia do A-tieru. Kula ognia zadaje bazowo 90 punktów obrażeń i może zostać naładowana do 130. Na papierze powinna być naturalnym, znacznie potężniejszym następcą ognistej strzały. W praktyce jej ładowanie trwa dość długo. Zaklęcie zużywa dużo many, a zadawane obrażenia nie zawsze rekompensują poniesiony koszt. W wielu sytuacjach podobny efekt osiągniemy korzystając z tańszych i szybszych czarów. Kula ognia nie jest całkowicie bezużyteczna, ale zdecydowanie nie zapewnia tak dużego skoku mocy, jakiego można byłoby się po niej spodziewać. Z tego powodu trafia do B-tieru. Pirokineza pozwala podtrzymywać strumień ognia, który zadaje przeciwnikowi 20 punktów obrażeń na sekundę. Problem polega na tym, że czar działa bardzo powoli i pozwala atakować tylko jeden cel. Podczas podtrzymywania zaklęcia jesteśmy również wystawieni na wszystkie nadchodzące ataki. Pirokineza może się sprawdzić wyłącznie podczas walki 1 na 1, kiedy przeciwnik jest zajęty naszym sojusznikiem albo przyzwanym stworzeniem. W każdym innym przypadku korzystanie z niej jest zwyczajnie nieopłacalne. To jedno z najmniej przydatnych zaklęć ofensywnych w grze. Pirokineza trafia więc do D-tieru. Ognista burza tworzy potężne ogniste tornado, które przelatuje przez przeciwników, zadając 200 punktów obrażeń i podpalając trafione cele. Zaklęcie zużywa aż 30 punktów many, a jego animacja jest dosyć długa. Wysoki koszt zostaje jednak wynagrodzony bardzo dobrymi obrażeniami. Burza może przelecieć przez wielu przeciwników, a niektóre cele potrafi trafić więcej niż jeden raz. Najlepiej rzucać ją z bezpiecznej odległości, zanim wrogowie zdążą do was dobiec. Odpowiednio wykorzystana jest jednym z najlepszych czarów obszarowych w grze. Długi czas rzucania nie pozwala umieścić jej w najwyższej kategorii, ale siła zaklęcia nadal zasługuje na A-tier. Deszcz ognia sprowadza płomienie na wybrany obszar i zadaje obrażenia wszystkim znajdującym się w nim przeciwnikom. Największym problemem jest bardzo długa animacja rzucania. Zaklęcie otrzymujemy stosunkowo późno, więc można byłoby oczekiwać, że będzie jednym z najpotężniejszych czarów w grze. Tymczasem obrażenia okazują się zaskakująco niskie. W poprzednich gotikach deszcz ognia potrafił błyskawicznie oczyścić cały teren.
W remake'u znacznie lepiej sprawdza się przeciwko grupom słabych przeciwników niż podczas walki z silniejszymi wrogami. Jak na moment zdobycia czaru jest to spore rozczarowanie, ale nadal posiada pewne zastosowania. Deszcz ognia trafia do Betieru. Do magii wody zaliczymy zaklęcia wykorzystujące lód oraz błyskawice. Ich główną zaletą jest możliwość zamrażania, paraliżowania i kontrolowania przeciwników. Lodowa strzała zadaje obrażenia od lodu i może zamrozić trafionego przeciwnika. Teoretycznie stanowi odpowiednik ognistej strzały, ale w praktyce jest od niej znacznie słabsza. Zaklęcie rzuca się wolniej, zadaje mniejsze obrażenia i zdecydowanie gorzej radzi sobie podczas zwykłych starć. Może być rozwiązaniem awaryjnym przeciwko przeciwnikom odpornym na ogień, lecz poza takimi sytuacjami trudno znaleźć powód, aby regularnie z niej korzystać. Lodowa strzała trafia do Cetieru. Bryła lodu zadaje 60 punktów obrażeń i próbuje zamrozić przeciwników znajdujących się przed bohaterem. Kosztuje przy tym zaledwie 3 punkty many. Na początku gry działa całkiem nieźle. Możemy zatrzymać przeciwnika, zmienić pozycję albo przygotować kolejny atak. Im dalej jednak docieramy, tym więcej razy musimy rzucać zaklęcie, aby skutecznie zamrozić silniejszego wroga. Ciągłe powtarzanie animacji szybko staje się uciążliwe. Niski koszt many jest zaletą, a możliwość stworzenia lodowego pomostu na wodzie daje zaklęciu dodatkowe zastosowanie podczas eksploracji. Nie wystarcza to jednak, aby umieścić je wyżej. Bryła lodu trafia do Cetieru. Lodowa fala zadaje 120 punktów obrażeń przeciwnikom znajdującym się wokół bohatera i jest w stanie zamrozić jednocześnie całą grupę. Animacja nie jest ani szczególnie szybka, ani przesadnie długa. Największą zaletą czaru pozostaje kontrola tłumu. Możemy zamrozić kilku przeciwników, a następnie spokojnie eliminować ich pojedynczo przy użyciu broni jednoręcznej lub dwuręcznej. Sam korzystałem właśnie z takiej taktyki podczas gry magiem. Rzucałem lodową falę, a następnie dobijałem zamrożonych przeciwników bronią dwuręczną. Taki sposób walki sprawdzał się mniej więcej do 4. rozdziału. Zaklęcie jest przydatne, ale z czasem traci skuteczność. Lodowa fala trafia do Betieru. Piorun kulisty tworzy elektryczną kulę, która przemieszcza się przed bohaterem, zadając obrażenia i paraliżując wszystkich przeciwników znajdujących się na jej drodze. Im dłużej ładujemy zaklęcie, tym większe zadaje obrażenia. Problem polega na tym, że przygotowanie jego najmocniejszej wersji trwa bardzo długo. W tym czasie przeciwnicy mogą do nas podbiec i przerwać rzucanie czaru albo po prostu nas zabić. Piorun kulisty najlepiej działa w połączeniu z magią lodu. Najpierw możemy zamrozić grupę przeciwników bryłą lodu lub lodową falą, a dopiero później bezpiecznie naładować błyskawice. Jeżeli uda nam się rzucić czar przed rozpoczęciem walki, trafieni przeciwnicy zostaną sparaliżowani. Otrzymujemy wtedy czas potrzebny na przygotowanie kolejnego pioruna kulistego, albo zaatakowanie ich w inny sposób. Zaklęcie jest bardzo potężne, ale długi czas ładowania sprawia, że nie zasługuje na S-tier. Piorun kulisty trafia do A-tieru. Grom tworzy podtrzymywaną błyskawicę, która atakuje jednego przeciwnika. Czar dobrze radzi sobie ze słabymi stworzeniami, ale przeciwko mocniejszym przeciwnikom jego obrażenia stają się praktycznie niezauważalne. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość skupienia się wyłącznie na jednym celu. Jak na zaklęcie dostępne na późnym etapie gry, Grom jest zbyt słaby i mało uniwersalny. Można znaleźć dla niego zastosowanie, lecz zazwyczaj posiadamy już znacznie lepsze możliwości. Grom trafia do C-tieru. W tej kategorii umieszczamy zaklęcia wpływające na zachowanie przeciwników, pozwalające manipulować otoczeniem albo kontrolować przebieg walki. Sen działa wyłącznie na ludzi oraz postacie humanoidalne. Pozwala uśpić wybranego NPC-a, aby okraść pobliską skrzynię albo zabrać pilnowane przedmioty. Zaklęcie posiada jednak bardzo długą animację, przez co w walce jest kompletnie bezużyteczne. W praktyce istnieje głównie po to, aby wykorzystać je podczas zadania związanego z Balem Kadarem. Poza kilkoma ściśle przygotowanymi sytuacjami, właściwie nie ma powodu, aby zajmować nim miejsce na pasku. Sen trafia do D-tieru. Urok sprawia, że obrażona lub wrogo nastawiona postać natychmiast nam wybacza. Możemy wykorzystać go, jeśli pobiliśmy któregoś z mieszkańców kolonii i chcemy ponownie z nim porozmawiać. Czar przydaje się również podczas zadania, w którym ochroniarz Lestera ma zapomnieć, że przed chwilą spuściliśmy mu solidny łomot. Poza takimi sytuacjami urok praktycznie nie istnieje.
Nie pomaga w walce i używamy go tylko w kilku konkretnych momentach. Zaklęcie trafia do C-tieru. Kontrola jest jednym z najciekawszych zaklęć dostępnych w Gothic Remake. Pozwala całkowicie przejąć władzę nad wybraną postacią. Możemy zmusić kontrolowanego NPC-a do zaatakowania innych osób oraz wyrzucenia całego ekwipunku. Dzięki temu da się zdobyć przedmioty noszone przez potężne i ważne postacie, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu. Koszt zaklęcia zależy od poziomu celu, dlatego przejęcie silniejszego bohatera wymaga dużego zapasu many. Nie jest to czar wykorzystywany podczas każdego starcia, ale daje możliwości niedostępne w żaden inny sposób. Kontrola trafia do A-tieru. Telekineza pozwala przyciągać przedmioty znajdujące się poza zasięgiem bohatera. Korzystamy z niej głównie podczas kilku oskryptowanych zadań oraz do zdobywania trudno dostępnych znajdziek. Dobrym przykładem jest możliwość ściągnięcia łuku znajdującego się na maszcie statku. Telekineza może także posłużyć do okradania NPC-ów z bezpiecznej odległości, tak aby nie zauważyli kradzieży. Podczas walki jest jednak całkowicie nieprzydatna. Czar posiada kilka konkretnych zastosowań, dlatego trafia do C-tieru. Uderzenie wiatru zadaje 20 punktów obrażeń i odrzuca przeciwnika. Zaklęcie rzuca się szybko i kosztuje tylko 2 punkty many. Na początku gry działa całkiem dobrze. Możemy wytrącić przeciwnika z równowagi albo przewrócić go i wykorzystać ten moment do przeprowadzenia kolejnego ataku. Problem pojawia się w późniejszych rozdziałach. Silniejsi przeciwnicy przestają reagować na odrzucenie, a zadawane obrażenia są tak małe, że zaklęcie właściwie traci jakiekolwiek zastosowanie. Uderzenie wiatru trafia do C-tieru. Uderzenie burzy jest znacznie potężniejszą wersją uderzenia wiatru. Zadaje 120 punktów obrażeń na dużym obszarze i próbuje powalić wszystkich znajdujących się w zasięgu przeciwników. Zaklęcie dobrze sprawdza się przeciwko większym grupom. Pozwala obezwładnić wielu wrogów jednocześnie, a następnie szybko dobić ich bronią jednoręczną lub dwuręczną. Jest to szczególnie przydatne w przypadku mieszanego buildu, w którym łączymy magię z walką wręcz. Taka taktyka działa przez większą część gry, chociaż w końcowych rozdziałach uderzenie burzy przestaje być wystarczająco skuteczne. To solidny czar obszarowy, ale nie należy do najlepszych zaklęć w grze. Uderzenie burzy trafia do B-tieru. Następna kategoria obejmuje czary, których głównym zadaniem nie jest bezpośrednie zadawanie obrażeń. Światło oświetla obszar wokół bohatera i bardzo ułatwia eksplorowanie jaskiń, podróżowanie nocą oraz przeszukiwanie miejsc znajdujących się pod wodą. Sam korzystam z niego praktycznie przez całą grę. Kiedy tylko zdobędę odpowiednią runę, problemem może być sterowanie na padzie, gdzie liczba łatwo dostępnych miejsc na zaklęcia jest ograniczona. Grając na klawiaturze znacznie łatwiej na stałe przypisać światło do jednego z klawiszy. Zaklęcie nie daje żadnej przewagi podczas walki, ale podczas eksploracji regularnie okazuje się przydatne. Światło trafia do C-tieru. Uzdrowienie stopniowo odnawia punkty zdrowia bohatera i sprawdza się właściwie w każdym możliwym buildzie. Nie ma znaczenia, czy rozwijamy siłę, zręczność czy magię. Na wyższych poziomach czar pozwala bardzo szybko odzyskać ogromne ilości zdrowia. Możemy korzystać z niego pomiędzy starciami, ale także podczas walki, jeżeli uda nam się znaleźć bezpieczny moment na rzucenie zaklęcia. W końcowej fazie gry leczenie przy użyciu zwykłego jedzenia i mikstur staje się mało opłacalne, ponieważ bohater posiada bardzo dużo punktów życia. Znacznie wydajniej jest uleczyć się zaklęciem, a później uzupełnić zużytą manę. Często wymaga to mniejszej liczby mikstur niż bezpośrednie odnowienie całego paska zdrowia. Możemy oczywiście przespać się w łóżku, ale podczas walki raczej nie znajdziemy na to czasu. Uzdrowienie pozostaje przydatne od początku aż do samego końca rozgrywki. Bez żadnych wątpliwości trafia do S-tieru. Zaklęcia przywołania pozwalają sprowadzić na pole walki dodatkowych sojuszników. Ich największą wadą jest dostępność głównie w formie ograniczonej liczby zwojów. Zaklęcie przywołuje 3 szkielety, które atakują naszych przeciwników i odciągają ich uwagę. Na początku gry dodatkowi wojownicy potrafią bardzo pomóc. Dają magowi czas na przygotowanie zaklęcia albo pozwalają bezpiecznie zaatakować przeciwnika z innej strony. W późniejszych rozdziałach zwykłe szkielety stają się jednak bardzo słabe. Potężniejsi przeciwnicy potrafią pokonać je jednym uderzeniem, przez co przywołane jednostki służą głównie jako chwilowe odwrócenie uwagi. To przydatny czar, ale jego skuteczność mocno spada wraz z postępem rozgrywki. Przyzwanie szkieletów trafia do B-tieru. Armia Ciemności
przywołuje 6 zwykłych szkieletów oraz 3 wojowników szkieletów. To zdecydowanie lepsza wersja poprzedniego zaklęcia, ale nawet tutaj zwykłe szkielety bardzo szybko giną w starciach z silniejszymi przeciwnikami. Wojownicy szkieletów wytrzymują nieco dłużej, lecz również nie są nieśmiertelni. Największą zaletą czaru jest stworzenie dużej grupy mięsa armatniego. Przeciwnicy skupiają się na przywołanych jednostkach, a my otrzymujemy czas potrzebny na przygotowanie zaklęć obszarowych albo zaatakowanie ich bronią. Armia Ciemności potrafi całkowicie zmienić przebieg trudnego starcia, ale przywołane jednostki nie są wystarczająco silne, aby umieścić czar w najwyższej kategorii. Armia Ciemności trafia do A-tieru. Kolejne zaklęcie przywołuje kamiennego golema, który pełni funkcję bardzo wytrzymałego tanka. Golem potrafi przyjąć dużą liczbę ciosów i skutecznie ściąga na siebie uwagę przeciwników. Szczególnie dobrze sprawdza się w starciach z grupami łuczników, ponieważ posiada wysoką odporność na ataki dystansowe. Kiedy przeciwnicy zajmują się golemem, my możemy spokojnie rzucać zaklęcia albo atakować ich z bezpiecznej pozycji. Przyzwanie golema trafia do A-tieru. Demon to zdecydowanie najpotężniejszy przywoływalny sojusznik. Posiada bardzo dobre statystyki, defensywne, wysoką odporność na ogień i zadaje świetne obrażenia fizyczne. Jest w stanie długo utrzymać uwagę przeciwnika, a jednocześnie aktywnie pomaga w jego eliminacji. Demon doskonale radzi sobie z silnymi przeciwnikami, mini-bossami, a nawet bossami. W wielu przypadkach potrafi wykonać większość pracy za nas, podczas gdy my wspieramy go zaklęciami z bezpiecznej odległości. Łączy wytrzymałość golema ze znacznie lepszymi obrażeniami. Przyzwanie demona bez żadnej wątpliwości trafia do S-tieru. Na koniec pozostaje magia śmierci. Znajdują się tutaj zaklęcia przeznaczone do zwalczania nieumarłych oraz czary wykorzystujące śmiercionośną energię. Śmierć ożywieńcom zadaje ogromne obrażenia energetyczne wyłącznie nieumarłym. Zwykłe szkielety możemy pokonać jednym użyciem zaklęcia. Silniejsi nieumarli potrzebują kilku trafień, ale nawet wtedy czar pozostaje wyjątkowo skuteczny. Jego prawdziwa siła ujawnia się w 5. i 6. rozdziale, kiedy coraz większa część spotykanych przeciwników należy właśnie do nieumarłych. Zaklęcie posiada ograniczoną grupę celów, ale przeciwko nim jest jednym z najlepszych dostępnych rozwiązań. Śmierć ożywieńcom trafia do A-tieru. Tchnienie śmierci tworzy przed bohaterem mgłę, zadającą przeciwnikom obrażenia. W poprzednich gotikach było to jedno z najpotężniejszych zaklęć w grze, zdolne natychmiast zabijać większość wrogów. W remake'u sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czar otrzymujemy po opanowaniu 6. kręgu magii, a mimo to jego obrażenia są wręcz śmiesznie niskie. Potrafi zabrać zaledwie połowę paska zdrowia zwykłemu wilkowi. Jak na zaklęcie zdobywane w końcowej fazie gry, jest to fatalny wynik. Tchnienie śmierci rzuca się stosunkowo szybko i nadal jest mocniejsze od części zaklęć z niższych kręgów. Tylko dlatego nie trafia do najniższej kategorii. Ostatecznie umieszczam je w C-tierze. Fala śmierci Uriziela tworzy wokół bohatera bańkę śmiercionośnej energii. Każdy znajdujący się w jej zasięgu przeciwnik otrzymuje 90 punktów obrażeń na sekundę. Po rzuceniu zaklęcia możemy wbiec w sam środek grupy wrogów. Słabsi przeciwnicy często giną, zanim w ogóle zdążą do nas dotrzeć. Silniejszych możemy w tym czasie dobijać bronią jednoręczną lub dwuręczną. Właśnie w taki sposób korzystałem z tego czaru podczas własnej rozgrywki. Aktywowałem falę śmierci Uriziela, podbiegałem do przeciwników i atakowałem ich bronią dwuręczną. Obrażenia z obu źródeł nakładały się na siebie, dzięki czemu nawet najpotężniejsi wrogowie bardzo szybko tracili całe zdrowie. Ta sama taktyka działa również przeciwko bossom. Atakujemy ich bronią, a fala śmierci przez cały czas zabiera kolejne 90 punktów życia na sekundę. Nawet jeżeli całkowicie zrezygnujemy z walki wręcz i będziemy tylko biegać wokół przeciwników, zaklęcie ostatecznie wyeliminuje ich za nas. Fala śmierci Uriziela doskonale radzi sobie zarówno z pojedynczymi bossami, jak i całymi grupami przeciwników. Grając magiem połączonym z wojownikiem, trudno znaleźć skuteczniejszy sposób prowadzenia walki. Bez żadnych wątpliwości, fala śmierci Uriziela trafia do S-tieru. W S-tierze znalazły się 3 najmocniejsze i najbardziej uniwersalne zaklęcia. Uzdrowienie, przyzwanie demona oraz fala śmierci Uriziela. Do A-tieru trafiają ognista strzała, ognista burza, piorun kulisty, kontrola, armia ciemności, przyzwanie golema oraz śmierć ożywieńcom. W B-tierze umieściłem kulę ognia, deszcz ognia, lodową falę, uderzenie burzy oraz przyzwanie szkieletów.
W C-tierze znalazły się lodowa strzała, bryła lodu, grom, urok, telekineza, uderzenie wiatru, światło oraz tchnienie śmierci. Natomiast do D-tieru, czyli kategorii zaklęć praktycznie bezużytecznych, trafiają pirokineza oraz sen. A jak wyglądałby wasz ranking? Czy fala śmierci Uriziela rzeczywiście jest najmocniejszym zaklęciem w grze? A może znacie skuteczniejsze połączenie czarów, które całkowicie zmienia sposób prowadzenia walki? Dajcie znać w komentarzach, którym zaklęciem najczęściej posługiwaliście się podczas własnej rozgrywki. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Taverna Gothic, aby nie przegapić kolejnych poradników, rankingów i ciekawostek z kolonii karnej.